Czołem, dzień dobry, nowy dzionek. Tak wygląda dziś nasz pokój hotelowy, przepiękny. Jesteśmy po śniadaniu, wszyscy zbieramy się, jedziemy zaraz. Nie, coś brzucho męczy dzisiaj. Tak, tam sobie się czuję wymęczony po 30 dniach, powiem wam, zmęczony już jak pies. Ale jedziemy, ciśniemy do przodu. Kurde, palec mi dziwnie ten przeskakuje od hamowania. Kurde, łapa boli. No ale co zrobić, tak już jest. No, więc zaraz się zbieramy, jedziemy i do boju. No i dzisiaj będziemy już w Grecji, według planu. Nie wiem co to było, ale nagrałem. W sumie było całkiem niezłe, ale właściwie ja wiem co to było. Otóż patrzcie tu. Ci panowie musieli pochodzić z tej oto miejscowości. No nieważne, jedziemy dalej. I plan na dzisiaj jest bardzo prosty. Mamy zamiar opuścić dzisiaj Turcję i dojechać do Grecji. Ale zanim to nastąpi, jedziemy sobie przez górki, potem będziemy nad morzem, a w końcu dotrzemy do miejscowości o wdzięcznej nazwie Troja. I tam zobaczymy, no w sumie wiadomo co, ale być może nawet coś więcej niż konia. Żeby jednak to zobaczyć, zostańcie z nami. Tymczasem jednak szykuje nam się tu bardzo ważna uroczystość, o której Paweł wspominał w poprzednim odcinku, a mianowicie urodziny wulkana. W takich oto pięknych okolicznościach przyrody stary, poczciwy wulkan rozpoczyna kolejny etap swojego motocyklowego żywota. I cyk, i mamy 0. Proszę, 0 i 100 metrów po raz pierwszy. Ale tu jest jakieś oszustwo, bo tu 60 pokazuje. Nie wiadomo jak to się stało. Jak do tego doszło? No więc Paweł jedzie nowiutkim motocyklem prosto z fabryki. Teleportowali go. Po raz przynajmniej drugi, bo to nie stało się po raz pierwszy. Tak. Tylko prawdopodobnie po raz drugi, a może i kto wie po raz który. Więc po prostu musimy jechać. To teraz zobaczcie w jak ciekawe miejsce dojechaliśmy. Nie dość, że te drzewa mega ciekawe, to i jeszcze po bokach nagle zobaczyliśmy jakieś interesujące głazy. Co to jest? A do tego patrzcie na lewo. To chyba turecki wieszcz, który uwielbiał to miejsce. Tajemniczy kapliczkowy las. Piękne i ciekawe miejsce, ale wioski? No wioski nie są ciekawe, umówmy się. O, tu jest źródełko, całkiem żwawo z niego kapnie. Czyli szybki postój u wodopoju i za chwilę ruszamy dalej. Pięknie tu jest, ale zobaczcie na mapę, my już docieramy powoli w pobliże przesmyku do Europy. To stary dość. A droga do Europy wiedzie przez... No nie offroadem. Wiedzie przez jakiś większy most. Ale to będzie trochę później, bo najpierw jeszcze musimy zahaczyć o konia. A tymczasem podziwiamy piękno tureckiego krajobrazu. Bardzo tu ładnie, zaiste.
Tymczasem już prawie dojechaliśmy do Troi, ale zanim jednak tam dojedziemy, to pora na postój na plaży. Dobrze, to nic. No jedziesz pod ten, no to kafejkę jest. Jeszcze w życiu mi się nie udało podjechać motocyklem do kafejki na plaży. Pierwszy raz w życiu. Całkiem fajnie. Dobra. I tu nie ma co dalej jechać. Tu są myślice. O, już się zakopał i stanął i koniec. Stoi zakopany. Mój się zakopał tu i stanął. I już dalej nie pojedzie. Twój też się zakopał, Łukasz? Też dalej nie pojedzie? No i zobaczcie, miejsce, w którym jesteśmy, wygląda tak. Tu sobie zaparkowaliśmy, a tu po drugiej stronie chodnika jest sobie wesoła knajpka, w której właśnie usiądziemy. A więc ładnie było, ale się skończyło i jedziemy dalej. No bo czeka na nas Troja. Troja, legendarne miasto, czyli to, w którym właśnie jesteśmy i w którym jest jakiś strajk. Albo procesja, kto wie. Who's one drink? So I ride it to the brink of death. Pięknie tu, nieprawdaż? Bardzo, bardzo zaiste piękne miasto, a jedyną jego atrakcją jest to, co właśnie tu widzicie. Serio, nic tu więcej ciekawego nie ma, ale ponieważ mieliśmy po drodze, więc w sumie czemu nie zajechać i nie cyknąć sobie fotosa. One-eyed beast with a saddle and a rider on its back. There is no water left in the beast. It is one and it is all that I have. Oto koń trojański, przyjechali, zdobyli, zdjęcie zrobili. Tu jest taki pan, jesteśmy my, tu są motorki. A jeśli zaś nurtuje was pytanie, gdzie jest Łukasz, to Łukasz jest tutaj. Ale że zdjęcia go niespecjalnie interesowały, to nawet nie wjeżdżał, więc jedziemy dalej. A teraz przed nami jedna wielka, długa prosta w stronę Europy, a potem jeden wielki, długi most w stronę Europy. I to już za chwileczkę. A, co ważne, zasadniczo ten most jest płatny. Ale nie pamiętam, czy dla motocyklistów był bezpłatny, czy też nasze karty HGS tu działały. Być może to drugie, ale niemniej nic nie płaciliśmy. Cracked earth, crooked road, mouth full of dust and smoke. My horse's bones and breath, shivers on the road. Sun beating like a drum on rusted shield and skin. Sweat stings my tired eyes. The war keeps pulling me in. No i już dojechaliśmy do Europy. Jesteśmy na kontynencie europejskim, no bo w Unii Europejskiej jeszcze nie. Ale ponieważ wszędzie tutaj były długie, proste, to trochę nam się nudziło. Więc postanowiliśmy zrobić wyścigi Harley'a z VN-em. No i proszę bardzo, stuningowany Sportster 1275 wygrywa jak ze z VN-em 800.
Ale co się stanie, jak dopuścimy redukowanie biegów i pałowanie po obrotach? Japonia jednak rządzi. I przez to Paweł chciał też sprawdzić, jak sobie poradzi z BMW. No więc nie radzi sobie, mimo że ja nie redukowałem na wyższe obroty. A teraz cyk pyk i poznajemy nowych kolegów. A motocykl tego kolesia to Hero Expulse 200. Dzięki, Mari. 200, która nówka sztuka kosztuje 2500 funtów, czyli dyszkę. Zajebiście jak dla mnie. No a my tymczasem co? Zbliżamy się do granicy z Grecją, więc postanowiliśmy zjeść jeszcze przed granicą naszą ostatnią turecką wieczerzę. Sok ze sfermentowanej marchewki. Uwaga, próbuję. Ciekawe. Pali 2 razy. Ciekawe to jest wszystko, co można o tym powiedzieć. Nie, no to nie jest słodki napój, to jest jakaś alternatywa, to trochę jak sos vinaigrette. A może by się leje do... Kule. Czyli po naszemu Papa Turcjo. Będzie mi cię brakowało. Piękny kraj. Wyjechaliśmy z Turcji, wypuścili nas nawet. Także już teraz tylko się dostać do Grecji. Ale jeszcze raz nie wpuścili. Jeszcze nas nie wpuścili, tak. Tam ci wyjechali. O, czekaj, bo zaraz mnie zgniecie tir na nóg. Uwaga. No i tir poszedł bokiem. Także wszystko gra. No i my teraz musimy się do Grecji dostać. Co powinno być łatwiejsze, ale nie musi. Nie wygląda na razie. Na razie to wygląda, że to w ogóle trudno się zobaczyć, co tu się dzieje. Pięknie tu jest. Chciałbyś coś dodać? Podobno nie wolno tu nagrywać nic. Chyba nie wolno, ale jak zobaczą, że ktoś nagrywa, to walą z pepeszy. Także kończę, bo zaraz dostanę z pepeszy. Tymczasem jednak Łukasz postanowił zrobić Pawłowi żarcik. Znalazł koło drogi tą oto tablicę i tak po cichutko ją podłożył. Ale jednak Paweł był czujny. Poprawię. No i oczywiście podejrzewał mnie o A i spisek. owszem. Tu sobie zamocuję, żeby nie spadło. Zamocuję. I tym oto sposobem w dobrych nastrojach wjechaliśmy do Unii Europejskiej, a dokładniej do Grecji. Mimo całego piękna Turcji, to jednak jest to wielka ulga być w końcu w Europie. A teraz szybko cyk do pensjonatu i kontynuujemy. Postanowiłem dokonać prania, gdyż to nie przypomina koloru białego, to nie przypomina koloru niebieskiego, a jeszcze do tego wszystkiego, prawda, jest tu taka kurtka, która, prawda, też nie przypomina koloru białego. I jako prawdziwy podróżnik postanowiłem dokonać prania, prawda, deptanego. Czyli za chwilę będę brał prysznic, jednocześnie depcząc swoje ubrania. I one wtedy będą ultra czyste. No na pewno udeptane. I dobrze udeptane, tak jest. Ale nie będę pokazywał wam, jak to robię, gdyż byłoby to, prawda, na inny portal. Na tym portalu konta nie mam jeszcze, ale mieć nie będę. Ale to nic. Kto wie. Tak, taki wiesz, do dziadków, kurde, portal. No, dobra, to na razie. Chyba jednak zacząłem bredzić, więc nadeszła pora po prostu pójść spać. A potem nastał kolejny dzień. Już niestety 35, więc zostały nam 2 ostatnie tygodnie wyprawy. I po wypraniu, prawda, nadeptane jest lepiej. Ale nie powiedziałbym, że idealnie, ale lepiej. Ale jeszcze trochę mokre.
No nic, powiesimy to na chwilę i zobaczymy. I proszę bardzo, kurteczka zdeptana, czyściusieńka, prawie jak złotko. Prawda, to nie jest wcale brud, to nie prawda, umówienia. Skarpeteczki czyste, wszystko prawie biel, prawda, jak prześcieradło. A tu, prawda, dwóch panów, którzy jedzą budyń. Toj, topoj, maz. Właśnie, oto to. A tam się jeszcze suszą dżinsy, bo jeszcze nie doschły. Ale to za chwilę doschną na mnie. I już prawie całkiem suche, a my w takim razie pakujemy się i gonimy dalej, w stronę gór. Ale, niestety, żeby dojechać do gór, musimy pokonać długie odcinki proste i płaskie. Będziemy wprawdzie starali się odbić gdzieś czasem w stronę jakichś pagórków, no ale niestety, zobaczcie na mapę, musimy dobić aż pod Saloniki i dopiero tam zacznie się zabawa. Ale czy to oznacza, że będzie kompletnie nudno i bez sensu? Chyba w sumie nie. A my zrobimy wszystko, żeby nudno nie było. Na przykład skręcimy w boczną drogę, która prowadzi w stronę jakichś pagórków. No i przez chwilę zrobiło się pięknie i górzyście, ale teraz jest już tylko górzyście na horyzoncie. Ale za to drogi tutaj są prawie kompletnie puste, w związku z czym wiadomo, palma odbija. Sorry, ale znudziłem się tą jazdą po prostej, w związku z czym szybka przerwa na fotę. A teraz taka mała ciekawostka, co tu się kurna dzieje? Patrzcie na to. No i co to ma być? Jakieś odszczurzanie motocykli? Nie mam pojęcia. Może być jakaś dezynfekcja, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Ja tu sobie spokojnie przejechałem przez to, a tu nagle cyk. Samochód i zupełnie suche koła, czyli po prostu lokalsi to kompletnie ignorują i jeżdżą między pachołkami. Chłopaki postawili motory tam, Przed barem, ale za to na pełnej patelni. tu, prawda? Sprytni ludzie stawiają tu. Wiekopomna chwila, remont Vauena. No właśnie, nastał ten moment, gdzie Japończyk też się zepsuł. Jak remont Jaki remont? tego motoru? A co z tym nie tak? Wszystko dobrze. Nowy motor. Nie wiem o co chodzi. Popsuł się. Nie, przyjechaliśmy na kawę. Ja sfilmuję, jak jest popsuty. Ja sfilmuję, jak będzie ruszał, jak jest popsuty. No więc tak, patrzcie teraz. I oto, prawda, tak to wygląda. Tak palą Vaueny w dzisiejszych czasach. Drodzy Państwo, jest wśród nas złomiarz. Jeździ i zbiera blachy ze sobą. Zbiera, wozi, chowa, utyka gdzie się da. Wszystko tylko po to, żeby później pewnie opchnąć za funciaki. No właśnie, bo nie zauważyłem, ale pamiętacie tą blachę? No więc teraz jedzie ze mną, gdzieś na moim motocyklu. No cóż. A i owszem. No dobra, dość głupot, pora jechać dalej. Ale powiem tylko tyle. W Vauenie rzeczywiście zepsuł się stycznik od rozrusznika.
Jednakowoż kolega Paweł upiera się, że motor jest zupełnie sprawny, postanowił go tylko innymi metodami od dziś odpalać. Sun up in the mirror, bugs with visor. O, patrzcie, znowu morze. Ale nie na długo, nie na długo. Counting times we already forget. Shoulders ache, knuckles stiff. Wind keeps tugging at my sleeve. Every curve another gift. I never knew I'd hate to leave. In this ribbon road, keep rolling, dust on our boots, hearts wide open. Yeah, we're worn, yeah, we're shaking, but these tired eyes are waking. Nieźle, nieźle, naprawdę fajne, strome miasteczko. A do tego z naprawdę niezłymi widokami. Keep rolling, rolling. Fuel stop in a one-sign village. Old dog sleeping by the pump. Kids all waving at the helmets like we're heroes climbing out of rust. Clouds hang low on the ridges. Snow still clings to summer rock. Breath fogs up inside my visor. I don't even want the ride to stop. Endless ribbon road. Czy pop to pop, czy nie pop? Pop robi popcorn. Nie wyglądasz na popa. Ja zatrzymałem się na popas. O! Bo tak, sałatka grecka, którą już wpierdzieliliśmy i szaszłyczki, które zaczynamy wpierdzielać. Bardzo dobre, muszę przyznać, że grecka kuchnia jak na razie wygrywa z turecką, choć chyba nieznacznie. My tymczasem kontynuujemy naszą podróż prosto w stronę zachodu, ale zanim dotrzemy do prawdziwych gór, jeszcze trochę czasu minie. A tymczasem wciąż jesteśmy gdzieś w okolicach morza, a na koniec musimy jeszcze ominąć Saloniki. With every line on this old road. Endless ribbon road. Keep rolling, dust on our boots. Wepnął, że cud. Tak jest, no jak Moto Guzzi, to musi być zepsute, nie Jura? To mountains carved in gold. Every bend a brand new story told. Endless ribbon road. Keep rolling. Keep rolling. No właśnie, teraz widzicie jak nam ten dzień zszedł, ale już minęliśmy Saloniki i jedziemy prosto na nasz nocleg, który jest gdzieś tuż przed tymi wysokimi górami. Niedaleko, bo w następnej wiosce. Mamy wykupiony jakiś pensjonacik w jakiejś wioseczce, o tutaj, nie za dużej, ale są tu jakieś bary z piwem, w związku z czym zamierzamy na pewno tam pójść, ale okazało się, że nie tylko tam. I znów gdzieś idziemy. W jakieś góry idziemy. Tam tyle szliśmy i jeszcze idziemy tam. To nie widać, że my idziemy pod górkę. No właśnie, film tego nie oddawał, a było całkiem stromo, jak widać po tym płocie. Ale poświęcamy się, ponieważ na górze jest gdzieś podobno jakiś festiwal kulturalny czy coś takiego. Zatem co, magia kina? Cyk pyk, jesteśmy. I zobaczmy, co tu jest grane. Nie ma muzyki, nie ma. No właśnie. Ale za to mamy ruderę odhaczoną grecką. Tak jest, klasyczne greckie ruiny są już zaliczone, więc idziemy dalej. A tutaj zobaczcie, banda dzika. A ten idzie i się boi. Tam za górą jest księżyc i on jak tam trafia przez ten, to mamy kolejną świątynię Indiana Jonesa. A te słodkie pieski tu, to naprawdę były dzikie psy. Wywrotka przy prędkości 0 na godzinę i kurtka z certyfikatem AA. A gdzie był ten ochraniacz? O tu, tuż obok. No właśnie, tak się kończy jazda w certyfikowanej odzieży i z certyfikowanymi protektorami. Warto sobie po prostu oficjalnie powiedzieć, jazda na motocyklu
jest niebezpieczna, tak jak i te dzikie psy. I tym jakże niebezpiecznym widokiem kończymy dzisiejszy odcinek. Na razie, cześć!